Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Charecki i cały czas prowadzę rozmowy na temat zdrowia. I dzisiaj chciałbym porozmawiać jeszcze na temat, który ja ruszył z 10 lat temu. Wiele ludzi używają czerwoną nić na nadgarstku i nie wiedzieli dlaczego, jak to działa. No i kiedy do mnie przyjechała ekipa pacjentów, jeden z zebrań, я wytłumaczył, jak to działa. Wszyscy byli zaskoczeni. Ja myślę, że było zaskoczenie u wielu ludzi, którzy więcej miliona oglądali jeszcze ten filmik. I to było związane z tym, że ja wytłumaczył, jak to działa na przykładzie polowania na wilka. Z czerwonymi takimi szmatkami tkaniny. I to realnie wilk boится czerwonego koloru więcej jak śmierci, co było w całości zaskoczeniem dla innych. Tak działa ze złem. Czerwony kolor jest ochroną przed złem. Я лічу себе jeszcze наукowcem, bo dla mnie mało nosić czerwoną nić, jak wszystkie miliardy ludzi to używają, ale ja jedyny, kto znalazł odpowiedź na to, dlaczego i jak to działa. Później ja nie tylko zrozumiał, jak to działa, ja chciał udoskonalić działanie tej czerwonej nici, czerwonego koloru. I kiedy do mnie przyjeżdżali pacjenci, najwięcej pacjenty przyjeżdżają do mnie z problemami chronicznymi, nieuleczalnymi, ale jednocześnie u tych pacjentów, u wszystkich faktycznie jest problem psychiczny, załamanie, depresja, lęki, no mnóstwo psychicznych problem. I jak walczyć z tym? W pierwszej kolejności nie przeszkodzi ubrać czerwoną nić na lewą ręku na nadgarstek i zobaczyć, jak dzieje się, co będzie dalej. I na następny dzień ja pytаю, jak tam sprawy? Dużo lepiej. Później ubierał ja na dwie nogi jeszcze dodatkowo i na brzuch. Dużo lepiej. I jeszcze powiększał się efekt. Później mówił przybrać jeszcze majtki czerwone. Znowu jeszcze lepiej. I jeszcze jest etap czerwony kolor naszą pościel, kto śpi, to też daje swój efekt. Jaki efekt? Człowiek lepiej śpi. Jego nie dokuczają problemy, sny, które były negatywne. Dużo psychicznych problem znikає ze звиклej nawiązania albo używania czerwonego koloru. Mało того, czerwony kolor używali nie tylko na rynku, to malowali posadzkę na czerwoną farbę. Budynki, wiele budynków było albo z czerwonej cegły, albo malowali na czerwono. To niezwykłe rzeczy, to znali ludzie, czym jest czerwony kolor dla złych sił. Tak samo mnichy w Tybecie ubираются więcej na czerwono, a w kościołach na czarno. No i teraz zrozumiejcie sami,
Чи вони не можуть то убрати червоне, чи coś за тим стоїть. А хто не може реально убрать червоный колер? То люди, которые есть под впливом злых сил. Не можна хронить зло от зла. Ви розумієте, ні? Треба то зрозуміти. Не може чоловік, який є під впливом злих сил, убирати червоний колір. Його то нервує, йому то не подоба. Як то зав'язати? Хто повинен то зробити? Якщо ви зрозумієте, що то сама натура, сама природа, сама высшие силы добрые зробили один спосіб охорони, то не важно, хто то робить. Не важно, як то робиться. Чи то червона кашуля, чи то червоні маятки, чи то червоні скарпетки, чи звикла нить. Зрозумієте? То ділає забойче для злих сил, так як вилк не може пройти через червону тканину, которую так розтягають для полювання на нього. Хто хоче побачити cały filmik, i on dostępny na mojej stronie. My dzisiaj powtórzyli ten filmik, który był wyprodukowany 10 lat temu i on teraz z subtitrami. Tam możecie włączyć subtitry i zobaczyć nadpis, jak, no, co, o czym mówił ja i te pacjenty, które byli w ten czas obecni. Także jest dużo do zrozumienia, czym jest czerwony kolor, jaka mocna ochrona. Ja nie tylko badał działanie na zdrowie, na psychiku, ale jeszcze przeanalizował wszystkie wypadki w życiu niezwyczajne, gdzie samolot leciał i 300 osób zginęło, a jedna osoba została żywa. Gdzie samochód jechał i wszystkie zginęli, autobus. No, wiele takich wypadków. Co mnie było ciekawe, że większość tych ludzi, prawie można powiedzieć, даже 100%, byli albo ubrani, albo mieli czerwoną nić, to wszystko działo dodatkowo czerwony kolor. Bez niego tam tego nie było. Cud. Cud czerwonego koloru. Jeżeli wy będziecie to używali, tym, komu to można używać, wy zobaczycie różnicę. Wy będziecie spokojni. Czym jest szczęście? Czym jest szczęście na naszym życiu, na naszym świecie? Większość z was powiedzie pieniądze, samochody, majątek, rodzina. Nie. Szczęście to stan waszego zdrowia, waszego ciała i duszy. Harmonia waszej duszy i ciała. Jeżeli u was nie ma harmonii waszej duszy i ciała i wam dokuczaje jakiekolwiek zło, вы не можете быть счастливым. Также trzeba dbać o swoje duszy, chronić je. Tak samo trzeba dbać o swoim ciele. Żeby być szczęśliwym, trzeba jeszcze, żeby ciało produkowało hormony szczęścia. Najgłówniejsza rzecz, która daje realnie
людям szczęście. Люди задоволенные. Я был в wielu krajach na świecie. I możecie wyobrazić, że ja spotkał wielu ludzi nieszczęśliwych. Bardzo dużo teraz, bardzo nieszczęśliwych ludzi. I spotkał tak samo dużo szczęśliwych. Większość tych ludzi, których ja spotkał szczęśliwych, byli w tych krajach, gdzie u nich faktycznie nic nie było. Na przykład na Kubie. Люди задоволены życiem, a nie majątkami, pieniądzem, życiem, codziennym życiem. U nich jest szczęście. Samo życie. I też czerwony kolor bardzo często ja spotkał na Kubie. No co, jakie u was jest pytanie u tych, kto jest u mnie na Zoomie? Tam 30 osób teraz u nas jest. Może kto ma pytanie, chce dać jakiekolwiek albo uzupełnić to, co ja mówię. Czy kto zgadzaje się z tym, czy nie? Dlatego w Akademii my sprzedawali, i teraz syn sprzedaje w Polsce i ubranie, i skarpetki, i pościel, wszystko, co jest czerwonym, co można tylko wyobrazić. To jest lekiem dla naszej duszy, dla naszego spokoju od wielu problemów. Proszę, Elżbieta. Witam serdecznie. Czy jest jakaś różnica, jeżeli jest przewiązana właśnie ta nić, czy na lewym, czy na prawym ręku? Czy to w ogóle ma znaczenie? Jakie ma znaczenie? Lewa czy prawa ręka? Bo widziałam właśnie, że niektórzy na prawym ręku noszą, a ja tutaj według pana tych wiadomości to na lewym ręku. Jakie to ma znaczenie właśnie? Lewa czy prawa ręka, jeżeli się nosi nić? Czerwona nić ubierać tradycyjnie. Ludzie wiedzieli o tym przez wiele lat, tylko na lewą ręku. Zło wchodzi przez lewą rękę. Wiele części ciała może wpuścić złą energię, złe, można powiedzieć, siły przez inne wydziały ciała. Ale większość idzie przez lewą rękę, która idzie szybko do serca i do duszy. A prawa ręka powinna być wolna. To droga wyjścia. To wyjściowe drzwi i trzeba trzymać cały czas otwarte. Jeżeli wy zamykacie na prawej ręce, ubираете czerwony nić, to wy dajecie wchodzić złu, ale nie wychodzić. Dziękuję. I na praktyce ja realnie spotkał jedną dziewczynę, która przyjeżdżała z Rosji i ona była opiekunką swojej matki. Ja wszystkim ubrał te jej czerwone nici i ona na następny dzień przyszła do mnie, Aleksander. Ja nie mogę zrozumieć, ja całą noc nie spała. Mnie cały czas ktoś realnie o tak odrapał w nocy rękę i później podchodził do ucha i coś mówił, coś na realnie nieznanym języku, których ja даже nie mogła zrozumieć, co to jest. I znowu do ręki, i znowu do ucha, i znowu do ręki, i znowu do ucha, i całą noc tak. To lewa ręka była ubrana z tej nici. Czy niejaki duch chciał wchodzić, ale czerwony kolor nie wpuścił.
I on mówił na ухо, widocznie, wpuści, a drzwi była zamknięta. Niestety. Także jest zasady, o których my nie wiemy. Później ja pytał u tej dziewczyny, czy przychodziło coś jeszcze w następnej nocy. Mówić, nie. Jeden raz tylko było to i koniec. I mówić, dużo lepiej stało jej żyć, bo wcześniej ona spała bardzo źle. Cały czas coś obudziłась, coś jej tam drażniło, a teraz ona śpi spokojnie. Jest różnica. Jeszcze pytania? Dobry wieczór, Halina. Dobra. Panie profesorze, bo u nas w Polsce jest zwyczaj, jak się dziecko urodzi, to do wózka, do czapeczki, czerwoną kokardkę, wstążeczkę się wiesza, czy nawet zwierzętom. Czy to ma też znaczenie? No bo nie na rączce na pewno maluchowi nie robią tego rodzice, tylko najczęściej babcie to wykonują i nawet na kwiatek. No, Jakiś ładny kwiatek. я знам, że nie, akurat ubierают na ręki. Jak tylko urodziłeś dziecko, to zawiązują nici na ręki. A to, co ubierają i w pościel tam, или obok, gdzie dziecko jest, na czerwono, to też tak działa. No. Ubranie tradycyjne, co ciekawe było, wy ж ведаете, что dziewczynki byli ubrane na czerwono, a chłopaki na niebiesko. No Na nie wiem różowo dlaczego. dziewczynki No, przeważnie. Chociaż według Kościoła powinniśmy na Podlasiu chyba tak się stosuje, że dziewczynki na niebiesko, a chłopcy na różowo. Beatka, tak u was, czy nie? u nas dziewczynki na różowo. No, u nas tutaj na południu Polski też, a wiem, że zajechaliśmy tam na Podlasie, to byli dziewczynka na różowo, a oni, co wyście tu ubrali jak chłopczyka? No, bo Matka Boska przeważnie była, ja sobie tak wytłumaczyłam, że mówię, Matka Boska była na niebiesko ubrana i może dlatego tam taki jest zwyczaj. Nie wiem, gdzie jakie jest zwyczaje, ale to działa. Niektóre ubierają jeszcze czerwoną nić na prawą ręku, ale to nie związane z ochroną, to jest wiele różnych tradycji. I dużo jest ludzi, którzy ubierają czarne nici na ręki. No, ja by tego nie radził. Czarny kolor to nie ma żadnej ochrony, to tylko no, Pomaga może złu wejść. no, ja myślę, że tak. Może даже przyciągać. Mm. Czarna energia jest czarna energia. Czarna energia związana z martwą energią. Czerwony kolor to ochrona. Jak ja wam już wytłumaczył. A, na, Kto chce zobaczyć filmik, to możecie tak. a czy na łóżku wystarczy tylko prześcieradło, bo ja stosuję tylko prześcieradło czerwone. Nie wiem, może być i starczy. Nie No wiem. nie odczuwam złych energii, to myślę, że na mnie dobrze działa. Może być. No. Jak było i z dwóch stron czerwonym, to nie przeszkodziło, ale możliwe i tak działa. Jak że ty widzisz, że działa, to działa. No. Po co mnie pytajesz? To ty też powinna powiedzieć. To już działa. No. Dziękuję. Dziękuję, Barbara. No, witam. Ja jestem ciekawa, bo w takim razie, jeżeli chodzi o te kolory, to księża na przykład są w tych czarnych sutanach, a w Watykanie biskupi w czerwonych. No, widocznie one coś tam rozumieją. No właśnie, to jest pytanie, dlaczego? Jeszcze się powiem, bo kardynałowie mają typowo czerwieniutki cynober. Biskupi mają kolor biskupi, taki lekko różnie Oni się padający. mogą chronić, ale to jest zwykłych księża już nie wolno im. Mogą No, majteczki ja i mówię, spodenki mogą nosić czerwone. w różnych religiach różne tradycje, ale ja ж mówię, ja zaskoczony tym, że większość religii ubierające na czarno. Dla mnie to No właśnie. no, nie bardzo dobrze.
No właśnie, dlatego chciałam zapytać, coś w tym jest. Ну, я не кірую тими інституціями, о których ми зараз розмовляємо, то їх традиції, які складались теж, але, мовлю, що цікаво, некоторі, ну, некоторі релігії обираються тільки на червоне. Mhm. Tak. Да. Więcej buddysty używają to. One więcej rozwinięte duchowo. Ja wam powiem, że realnie jest duże różnice między religiami katolickimi, na przykład prawosławnymi, tam, muzułmańskimi i buddyjskimi. Ja liczę, że buddyjska religia to bardzo duży związek ma z duszą, a reszta tylko gadanie o duszy. Zgadza się. No, Tak. Mirosława, dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. No ja chciałam tylko tak troszkę dopowiedzieć z psychologii, że kolorem, na który najbardziej reaguje nasz mózg, jest kolor czerwony, który mówi: uwaga, bądź ostrożny. I to jest udowodnione, także na pewno to, co Pan mówi, to jest prawdą. Poza tym wiem, że na przykład jeżeli chodzi o jedzenie, to najwięcej energii zawiera żywność, która jest czerwona, jak czerwona cebula, czerwona papryka, a nie zielona. Pomidor, wszystko co jest czerwone, to ma bardzo dużo energii. Także można by sobie to tak troszkę powiązać, że ten kolor czerwony to jest sygnał mocy, energii, po prostu dla nas. A jeszcze wiem, że w chorobach pomaga też kolor czerwony. Jeżeli my na przykład się ubierzemy, to też pomaga to. To też właśnie czytałam kiedyś na ten temat. No tak jest. Także można sobie nawet zainteresować się po prostu tym i rozszerzyć sobie troszkę wiedzę. Nie mówię o Panu oczywiście, tylko jak kogoś interesuje, że po prostu ten temat jest też poruszany szerzej, nie? Widzicie, większość ludzi używają pigułki. Лыкну таблетку jutro, поjutrze i tak setkami, tysięcami w życiu. A można brać czerwony kolor i to przestanie dokuczać to, co powoduje te problemy ze zdrowiem. Zrozumiecie to. Także ubranie na czerwony kolor to nie jest efekt leczniczy faktycznie dla ciała fizycznego. To chroni waszą duszę. O to chodzi. Kto jeszcze chce jakie pytanie? Elżbieta, proszę. A co jest, jak często ta nić się rozwiązuje? Ja kiedyś swoim pracownicom wiązałam, prosiły mnie te nicie i u jednej dziewczyny właśnie co zawiąże tam 2-3 dni, już ona zgubiła tą nić. Zawiąże, za kilka dni znowu ta nić zgubiona. Czy to ma związek z Wiesz, ja emocjami? znam odpowiedź na to pytanie. Będziesz zaskoczona. Że ona nie... No dobrze. Czekam na Ja odpowiedź. dużo używał różnych rodzajów nici i mnie trafiło kilka rodzajów nici w życiu, które jakby nie zawiązał. Parę dni i rozwiązuje koniec. Choć na 10 węzłów, na ile nie ma znaczenia. Sama po Ale sobie jest takich rodzajów,
które rozwiązują sami po sobie. Ale ja się z tym nie zgodzę, dlatego że u mnie nie rozwiązywało się, u tej drugiej dziewczyny nie, a tylko właśnie u tej jednej. Ну, можливо, то już jakiekolwiek siły wyższe może być w tym uczestniczyć. Ale naprawdę byli realnie nici, które, no nie, maksymalnie tydzień i rozwiązywali, ili to tam nawet złotych nie było. Nie, tu akurat ten przypadek, że nie, że bo u nas się nie rozwiązywało, tylko u niej właśnie. No na to widocznie jest przyczyny sił wyższych. No. Dziękuję bardzo. Kto tam jeszcze następny? Ja mam odpowiedź na to, dlaczego się rozwiązuje. Ja stwierdziłam, bo też używamy cały czas i też z ośrodka, z akademii, po prostu u mnie się trzyma, a mój mąż na przykład jak gotował w kuchni i na przykład pukał i coś było tłustego czy coś i jeżeli na tym sznureczku się jakiś tłuszcz osiadnie albo coś, wtedy nie trzyma się to i to się cały czas rozluźnia i powiększa. Po prostu nie myślimy o tym, ale jak używamy ręką czy w łazience, gdziekolwiek, jednak to wszystko idzie na to. I to ma wpływ. I tak przynajmniej ja zauważyłam, bo mi się trzymało, u niego się rozluźniało. A ja wiedziałam, że on pracuje właśnie i gotuje i w tym tłuszczu czy coś tam. Myślę, że to ma wpływ. Albo jakieś kremy, albo inne rzeczy. Może być. Też może być. My poszukujemy odpowiedzi gdzieś u wyższych materiach, a czasami jest Mhm. zwykłe Tak, odpowiedzi, tak samo jak ja mówię. tak. Realnie nic, którą ja zawiązywał, u wszystkich była rozwiązana. No. Dorota, dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Ja mam takie pytanie, bo ja mam zwykłą bawełnianą, taką cienką nitkę. Ja się nie afiszuję z tym, że ja pokazuję, że ja to mam czerwoną nitkę. Natomiast zdarza mi się, że mnie niektóre osoby po prostu zaczepiają. A co? A dlaczego? Bo to kabała. Ty jesteś kabalistką, to jest od zła. I ja przestałam już tłumaczyć. Ale z drugiej strony, no dlaczego rzeczywiście kabała też używa czerwonej nitki na nadgarstku? To moje pytanie. Dziękuję. No, na temat kabały тут ciężki temat, bo z jednej strony ja powiedziałby, to taka, no, rodzaj, można powiedzieć, religii też. Także тут jest ludzie, tam jest ludzie, którzy też myślą jednakowo i chronią siebie też przed złom. I u nich to faktycznie wszystkie używają. Ja by nie powiedział, że to taka jakby sekta, która tam coś złego robi. No robimy, oni, jak i wiele takich, jak powiedział, religii, które jest na świecie. To ich вони рекламують więcej даже червоної ніті, і шпридають і заробляють ще на тим. Хотя не ma значения, która nić, czy to w Izraelu, czy to w Polsce wyprodukowana i nie ma znaczenia. Czerwony kolor, czerwona tkanina, czerwona nić, to chroni. Agnieszka, Dzień dobry, a ja mam takie pytanko a propos tej nici, czy jak zawiążemy taką nić lub ktoś nam zawiąże, czy my ją nosimy do momentu, aż ona się sama nam zerwie, czy możemy ją, jak ona się pobrudzi, przeciąć i założyć nową? spokojnie możecie założyć nową, możecie wymieniać, jak ona traci kolor, jak ona niefajnie wygląda, to możecie wymieniać, nie ma problemu. I znowu zawiązanie innym osobom też niewiele jest jakikolwiek taki sens taki duży, bo działa sam kolor, sama tkanina, sama nić. A to, co zawiązujecie, że zły człowiek, to wiadomo sprawa, że niedobrze. A tak nie ma dużego takiego znaczenia, kto będzie to zawiązywał. Lepiej, żeby to była dobra osoba. Я czasami jak tam zerwiec albo coś, даже sam zawiązywał no, na siebie. No.
to nie ma znaczenia. I co, jeszcze jest pytanie na ten temat? Ja mam jeszcze pytanko, czy to zawsze bransoletka liczy się jak jest z materiału z tkaniny, czy na przykład jak są czasami takie silikonowe, plastikowe, czy to już nie jest to działanie? Wiesz, to dla mnie też nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja sam przeanalizował wiele rzeczy. Давайте znowu zwrócimy się do wilków. Wilk widzi codziennie czerwony kolor krew. I on nie boi się tej krwi, ale on boi się tkaniny czerwonej. Jest częstotliwość, która idzie od krwi, i jest częstotliwość, która idzie od tkaniny. Energia. I nie badał jeszcze temat dokładnie, jak to działa inne materiały. Czy one będą jak krew, czy one będą jak tkanina. Trudno mnie powiedzieć. Sami pomyślcie. Także я бы лечил nie eksperymentować dużo. Jest sprawdzone rzeczy, które działają. Po co nam ta guma, silikony, albo inne kolory, albo inne materiały. Mirosława, dziękuję. A ja powiem, co ja myślę na ten temat. Ja uważam, że tkaniny naturalne, skóra ma całkiem inną wibrację, całkiem inną energię niż plastik, niż rzeczy, które są po prostu tworzywem sztucznym, że to bez porównania. Naturalny kamień ma całkiem inną energię, całkiem inną wibrację, dlatego uważam, że to ma znaczenie. To jest moje zdanie. Ну, а тим я і мовлю. No tak jest, dziękuję. Renata? Ja chciałam odpowiedzieć Dorotce. Dorotko, jeżeli ktoś będzie pytał o kabałę, no to zapytaj się, a co to jest kabała? Co to jest? Bo ja tego nie znam, słowa. Bo mnie często pytają o czerwony kolor, więc im odpowiadam, że kolor czerwony ma dobrą energię i mnie chroni. Tylko jest taka odpowiedź u mnie. I jak ktoś jest zainteresowany, to wtedy mówię więcej na ten temat, a jeżeli nie, no to się nie wypowiadam, bo ludzie różnie myślą na ten temat. To No, chciałam mnie tylko dużo tyle ludzi też powiedzieć. pytają No. cały czas o czerwonej nici, które ja tam noszę, o czerwonym ubraniu, które więcej tak używają. Mam czerwony samochód. Pytają cię czerwony. Ja ich wszystkich kieruję na swój film. Nie mam czasu tłumaczyć tam pół godziny, można powiedzieć, tego wszystkiego. Jest film, niechaj człowiek sam zrozumie, czy mu to trzeba, czy nie, a wiele tłumaczyć i jeszcze większość tych, kto moich kolegów, oni o tym wszystko wiedzą, a kto pyta, tak wypadkowy człowiek. I wszystkim mówić nie ma sensu. Także też możecie dawać film, niechaj patrzą i znajdą odpowiedź na to, dlaczego ta nić. Dla każdego człowieka każda rzecz może być dobrej, a może być niedobrej. Także ta sama nić. Ludzie pytają, ale nie będzie tego robił, bo on po tej samej stronie, od której my chronimся. Eliza. No, dobry wieczór. Ja też mam pytanko. Moja siostrzyczka kiedyś mi opowiadała, że nosiła na nodze czerwoną nitkę
i w pewnym momencie zaczęła jej ta nitka bardzo ciążyć. Miała wrażenie, jakby to było z metalu. To było bardzo ciężkie. No i potem wzięła to, obcięła i już było dobrze. Także może ma Pan jakieś wytłumaczenie na ten temat. Dziękuję. Ну, не можу відповісти докладnie, co tam było. Ну, якісь сили вище coś робили. Także тут coś сделали. Я не ясновидцы, żeby od ręki odpowiedzieć na każde pytanie. Ja tylko no, mam swoje zrozumienie niektórych tematów. No, na wszystkie ja nie mam odpowiedzi. No, ale widocznie jakaś ochrona była, widocznie coś się działo. I być może była No, jakaś ochrona. może być była ochrona, coś czepiałaś złego i chciała, jak Nie wy do... mówię, z tej dziewczyny chciała wyjść, a to tak. przeszkadzało. No i obciążała to nogу. Jak ucięli, to widocznie wyszło w ciało coś i już. No. Nie No, ale nie obciążało było, nogę, tak, ale będzie no, obciążać duszę. no, nie było żadnego efektu ujemnego później. Także myślę, że było Może być, istotne. ja mówię, to wy troszeczkę nie rozumiecie, jak to działają jeszcze inne siły, na przykład przeszczepy tam jakiekolwiek. I on siedzi cicho, potrzebuje energii i nie mówi nic. I nie robi kłopot jakby, bo jak zrobi wiele kłopot, to już będzie problem z ciałem fizycznym albo w ogóle. Także w większości sytuacji человек czuje się zmęczonym bez przyczyny, to jest problemy z tym, że człowiek karmi coś u siebie w środku. I czerwona nić czasami daje radę z tym. Dobrze, jeszcze jest pytanie? Chciałem tylko dopytać jeszcze, czyli rozumiem, że jeżeli wiążemy na nodze, to też na lewej tylko, tak? Nie, nogi dwie. Nogi dwie, tak? Tak. Aha, dobra. Ja powiedziałby, kiedy zawiązujesz na nogi, no troszeczkę przeszkadza. Lepiej ubierać czerwone skarpetki. To samo, jeszcze i lepiej. Także nici no, troszeczkę przeszkadzają na nogi. Na ręki jakby nie, a na nogi. Także na brzuchu też zawiązując, ale też nie bardzo trzymaється na brzuchu. No. A co jeżeli chodzi o na przykład zrobienie też sobie na przykład łańcuszek zamiast tam złoty czy srebrny z takiego czerwonego koloru, czy to? Nie, co? No chodzi mi o na szyję, jeżeli na przykład jakiś tam amulet czy coś się wiesza na szyję, jeżeli czy można zrobić sobie z czerwonej nici też, czy? Ja sam nosił z czerwonej nici też krzyżyk. Bardzo dobry efekt, czuł się bardzo dobrze. Dziękuję. Ja wam powiem tak, że wcześniej krzyżyki albo jakiekolwiek ubranie ze złota nie nosili na ciele, ubierali na zewnątrz. A jeżeli przy ciele, to nosili takie skórzane albo z nici. Srebra albo złota, które opierające obok szyi, zneutralizowały dużo energii. A nić tylko zwiększaje energię. Pamiętajcie o tym. I co, jeszcze jest pytanie, czy nie ma? No jak nie, no dzisiaj bardzo fajnie porozmawiali. Ja myślę, że w całości wyjaśniony temat. Czerwona nić.
to najmocniejsza ochrona, która była kimś zrobiona na ziemi, żeby ratować ludzi od sił niedobrych. Radzę wam używać ten kolor we wszystkim, co jest możliwe. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.